Elon wszystkim. Dzisiaj chcę Was zaprosić na wideo, w którym zaproszę jako gościa Kamila z Encyklopedii Kryptowalut. Porozmawiamy trochę na temat zmian związanych z podatkami w Polsce i kilku zmian, które Kamil i jego ekipa wprowadzili do aplikacji Paycoin Tax, która pozwala oczywiście na proste zsumowanie wszystkich transakcji z naszych giełd. Zanim jednak rozpoczniemy tą rozmowę, chcę Was poinformować, że zarówno ja, ani Kamil nie jesteśmy doradcami finansowymi, ani podatkowymi, więc wszystko, co usłyszycie na tym filmie, jest tylko i wyłącznie naszą prywatną opinią, która bazuje oczywiście na tym, co jest w internecie. Jeśli macie jakieś konkretne pytania związane z Waszymi podatkami, należy się oczywiście udać do swojego doradcy finansowego lub księgowego. Także krótkie intro i lecimy. Witajcie wszyscy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podatkach. Mamy na pokładzie Kamila, który reprezentuje aplikację, która pomaga rozliczać podatki w Polsce, pomaga Wam wszystko zsumować, policzyć, wrzucić, że tak powiem, wszystko do kupy, aby się z tym rozeznać. Więc zadamy tutaj Kamilowi kilka pytań, zapytamy, jak działa aplikacja, no i jak to pomaga w rozliczaniu, bo coraz bliżej kwietnia, a ludzie, jak to bywa, zawsze czekają na ostatni moment. Może na początku, Kamil, powiedz, co tam u Ciebie słychać? W sumie widziałem, że ostatnio się uaktywniłeś trochę bardziej na YouTubie, nagrywasz filmy. Mi, tak że powiem szczerze, się ostatnio nie chce nic za bardzo nagrywać, skupiam się na postowaniu i tam na swojej grupie bardziej rozmawiamy na live'ach, ale żeby coś publikować, to ostatnio trochę się z tym opuściłem. Widziałem, że ruszyłeś z tym wszystkim i jakieś wiadomości, jakieś różne rzeczy. Czyżbyś z pokera wrócił do świata krypto z powrotem? Cześć Marek, dzięki bardzo za zaproszenie na wstępie. Nie, no ja myślę, że ta częstotliwość w porównaniu do tego, co było jeszcze, nie wiem, na poprzedniej hoście co najmniej, może nawet i wcześniej, to jest, wiesz, bardzo licha, bo te filmy wpadają raz na, no powiedzmy 3-4 dni, kiedyś to było codziennie nawet materiał, czasem 2 dziennie się zdarzało, ale to wiesz, jakby o czym mówić, to człowiek mówił po prostu, a teraz to trochę tak jak sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, no nie dzieje się zbyt dużo na rynku, przynajmniej tym krypto. Nie powstają żadne nowe, innowacyjne, jakieś świetne projekty, na których można by było się skupić. No więc też trochę te filmy są rzadziej gdzieś tam publikowane. Więcej geopolityki się dzieje. O tym nie mam jakiejś potężnej wiedzy. Staram się jakoś ogarniać to, co się dzieje na świecie. No ale nie będę ukrywał, że że jestem jakimś ekspertem, żeby mówić o szczegółach, bo od tego są inni ludzie. No, każdy z nich zna się na swojej dziedzinie. I tyle, nie? Więc wydaje mi się, że rynek krypto i tak jest w dobrym miejscu, patrząc właśnie na to, co się na tym Bliskim Wschodzie dzieje, także no warto tutaj po prostu na razie wydaje mi się stać z boku i obserwować. Też myślałem, że Bitcoin trochę niżej zanurkuje. Ty też z tego, co sobie rozmawialiśmy, czekasz jeszcze na to, więc zobaczymy, czy to już zaraz nam się pojawi jakaś okazja do buy the dip, czy jeszcze trzeba będzie na to trochę poczekać. No ja akurat mam taką komfortową sytuację, że i siedzę w tych kryptowalutach, mam Moonbagi, mam też Bitcoina, częściowo mam to wyprzedane gdzieś tam w okolicach 100 000 i wyżej. No i czekam po prostu, żeby odkupić sobie Bitcoina. DCA ja już dawno robię. Zresztą na konferencji, pamiętam chyba Kangi czy czegoś, to rozmawialiśmy na ten temat. To ja powiedziałem, że wtedy już od 70 paru tysięcy, jak był ten pierwszy taki dip, zacząłem częściowo robić DCA, no bo ja też nie wiem, co będzie, wiesz. Wszyscy mówią o supercyklu, to trochę ja się ostatnio śmieję z tego, bo tego supercyklu nie widać. Na razie widać super bessę, ale w tym kontekście, że męczy nas ta sytuacja, co się dzieje na świecie z tą całą geopolityką. Nie wiemy, co prezydent USA odwali, albo ewentualnie Elon Musk, chociaż Musk ostatnio się uspokoił i nie ma jakiegoś większego wpływu na rynki krypto z tego, co widzę. On się bardzo skupił na tej aplikacji X i budowaniu tam jakiegoś systemu finansowego. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. No i tak samo jak rysowałem jakieś poziomy, że jesteśmy 50% od ATH, 60%, 70%, więc chciałbym, żeby to się spełniło, no i wtedy mam tam moje poziomy zakupowe,
ale żeby nie dać się przechytrzyć właśnie rynkowi, no to sobie już troszkę systematycznie za pomocą DCA odkupuję bitcoina, żeby w razie, gdy polecielibyśmy do góry, no to po prostu przynajmniej jedną nogą siedzieć w tym pociągu. Ostatnio też udało mi się sprzedać trochę bitcoina za 74 tysiące prawie, no i teraz czekam, aż spadnie do 64 na przykład, żeby go sobie odkupić o te 10 tysięcy niżej, ale znów się mota wyżej, więc to jest No tak. ciężki temat. Tutaj do wypowiedzi z DCA się jeszcze wstrzymuję, jeszcze nie rozpocząłem zakupów. To moja po prostu gdzieś tam na razie strategia, jeszcze czekam, bo to co mówiłem już gdzieś ostatnio na materiałach, boję się, że ten rynek w Ameryce jest nadal zbyt wysoko, jak tam się rozpocznie jakaś większa korekta, to te krypto może jeszcze mocniej polecieć, no ale tak jak mówisz, no rynku nie przewidzimy, nie? Być może wiesz, tam przyjdzie korekta, a kalendarzyk na Bitcoinie zadziała i zaczniemy rosnąć na krypto po prostu. Może gdzieś tam, nie? być właśnie przepływ kapitału z jednego do drugiego. Zresztą złoto zaskoczyło. Ze złotem robię bardzo podobnie, bo ja chcę ugrać po prostu więcej jednostek, że tak powiem, bitcoina czy Pax Golda. Dlatego ja sobie tym handluję i sprzedaję trochę wyżej. Paręset dolarów spada, odkupuję, więc finalnie mam to samo i mam hajs na jakieś zakupy, które będą, jeśli jeszcze będziemy lecieć głębiej. Więc tu jest takie moje podejście. W ogóle też dużo rzeczy na Etherze się dzieje, a inne tak jakby altcoiny, Solana, Ripple, Tao i te inne, no to tam jest jakoś spokojnie, ale też jest taka sytuacja, jak tak obserwuję rynek, jest osoby, które nie do końca były długo na rynku, one są nastawione bardzo negatywnie. A osoby, które są dłużej na rynku, obserwują i siedzą tak jakby w tych projektach, zauważają pewną zależność, że zaczyna się coś dziać, bo jest wiele nowych newsów, bardzo dobrych newsów, które wychodzą na rynek kryptowalut. Nie? Kraken dostał jakąś licencję, Tak. później jeżeli chodzi o Ethera, to tam ktoś mocno to skupuje, Bitcoina też skupują, było cały przepływ Bitcoina z rąk takich osób, które są, że tak powiem, świeżakami albo retailem, czyli ulicą, tak potocznie mówiąc, jest przepływ tych bitcoinów do instytucji. I to jest to, co my kiedyś w 2016-2017 roku chcieliśmy, żeby się właśnie zdarzyło, ale nie ma to żadnego jakiegoś większego wpływu. Z tego co wiemy, oni raczej na tym nie stracą i oni tutaj, jeżeli budują tego typu rzeczy, są na długo. A jak ktoś jest niecierpliwy, no to straci albo odda swoje bitcoiny, albo po prostu nie wyczeka tego momentu, gdy my pójdziemy wystarczająco do góry. Ja jestem mega holderem, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Jeżeli masz Moonbega, jakiejś pozycji, czy jakieś shitcoiny, które ci zostały po hossie, bo zdarza się tak, że takie shitcoiny ci zostają, nie sprzedałeś wszystkiego, to ja często trzymam to przez kolejną hossę i dopiero co drugą bessę robię takie sprzątanie i wynoszenie tych śmieci. I wiele razy miałem tak, że właśnie to, co przetrzymałem, co gdzieś mi na portfelu zostało, jeśli w ogóle projekt nie umarł, no to zdarzało się, że wiele tych projektów zrobiło wynik. Chociażby TRX ostatnio bardzo mocno tak. był moment, że wystrzelił. Dash wystrzelił, miał swój moment przez chwilę, Zcash miał swój moment przez chwilę, Monero miało swój moment przez chwilę, a ja to wszystko miałem w portfelu, sprzedałem na tych topach, no i teraz znowu się zastanawiam, czy by częściowo nie wrócić, ale ja już nie dokładam, ja wracam po prostu tym kapitałem, który tam był, bo i tak to miałem i odkupuję to samo lub więcej, no i po prostu cisnę z tematem dalej. A ty jakieś altcoiny masz? Jakieś trupy zostały ci w portfelu? Jak to u ciebie Zostały, wygląda? no, zostały jakieś trupy, tylko to jest tak, że ja już sobie zrobiłem gdzieś tam czystkę na portfelu, tylko tak jak też powiedziałeś, zostawiłem te projekty, które już są minus 95%, 99%, ale widzę, że coś tam się dzieje, tak, że zespół nie porzucił tego projektu i cały czas coś postują, cały czas pracują, aczkolwiek wiadomo, że teraz ten token nie odbije, natomiast miałem też 2 czy 3 projekty, które, no widać było, że team olał sprawę całkowicie, nie? Jakby nic nie postują od pół roku na Discordzie, na Telegramie cisza, no to takich projektów, jakie jeszcze tam jakieś śmieciowe pieniądze z tego zostały, jakieś małe, to wyciągnąłem po prostu już, póki jest płynność, a z tamtych projektów właśnie, które coś tam się jeszcze powiedzmy dzieje, natomiast no nie zdążyłem ich sprzedać w dobrym momencie, to ja sobie też zostawiam, no bo co, wyciągnę z takiego projektu, nie wiem, $100, $200 i no życie mi Miałeś to nie 1000, a zmieni. zostało 100 i co z tym zrobić, nie?
Tak, tak, dokładnie, nie? Z paru tysięcy czy z kilkunastu zostały jakieś tam ochłapy, no i jak widzę, że projekt pracuje, to może jeszcze w przyszłej hoście coś tam się odbije, tak? No i wyciągnę z tego trochę więcej. Chociaż nie wiem, połowę wkładu, jedną trzecią wkładu. Mm. A z tych trupów już całkowitych to faktycznie, no, odszedłem i tyle, nie? No, bo ja też ostatnio też zrobiłem taki rachunek sumienia. Kiedyś rzeczy, które zostawiałeś na portfelu tam po 2018, dały zarobić w 2021 i nie było takich rzeczy, że na przykład jakaś sieć się zamknęła. Ja miałem głównie kryptowaluty, więc tu blockchainu od tak nie zamkniesz. Oni ewentualnie migrują. A jeżeli są to tokeny zbudowane na jakiejś tam sieci, tak jak była, już nie pamiętam tych sieci, ale powiedzmy, że mamy Linea, Base i to wszystko, no to często w ostatnim czasie te projekty albo migrują z tej swojej sieci na inną z tym tokenem, albo po prostu decydują się całkowicie porzucić projekt i wtedy zostajesz z tokenami, które później stają się bezużyteczne, jeśli na czas tego nie przemigrujesz, więc z tym też trzeba po prostu uważać. No ja też mam listę takich tokenów, które tam chcę trzymać, ale tego po prostu sobie pilnuję, tylko że no nie chce się. Ja bym wolał wrzucić, zapomnieć i trzymać, no ale to się czasy zmieniły, trzeba tym wszystkim mocniej żonglować, mocniej tego wszystkiego pilnować. No niestety, takie czasy mamy, tak się trzeba dostosować. Bessa według kalendarzyka gdzieś tam po prostu nam faktycznie się sprawdziła, bo Bitcoin idzie bardzo podobnym trybem jak poprzednio. Zresztą też ostatnio posta takiego wrzuciłem albo mam przygotowanego, który właśnie o tym mówi, jak to wyglądało w latach poprzednich i to całkowicie się powtarza. Może nie, że to jest po prostu kopia poprzedniej hossy i bessy, ale są takie rymy tego rynku. Widać, że ten cykl się przesunął lekko w lewą stronę, czyli top Bitcoina był wcześniej niż zakładaliśmy, albo po prostu bardzo mocno zbliżenie do tego czasu, gdzie powinien być. Jeżeli chodzi o Bessę, no to zobaczymy, co przyniesie nam ten rok 2026. No bo tutaj, według tego kalendarzyka, no to końcówka roku teoretycznie powinniśmy rozpocząć wzrosty, a gdzieś w połowie tego roku powinien być dip i powinien być właśnie tak, że będziemy mieli dno Bessy, ale tak jak powiedziałeś, indeksy, Ameryka, to wszystko jest tak wypompowane, że jeśli tam przyjdzie jakiś krach, no to podciągnąć Bitcoina może to jeszcze niżej. My akurat, ja i pewnie ty jesteśmy przygotowani na zakupy, jeśli by się takie dipy i taka laga w dół pojawiła, no to wtedy będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. A jeżeli chodzi o indeksy i akcje i to wszystko, to ja też akurat czekam, bo chcę sobie dobrać. Ja pamiętam na tych takich gwałtownych spadkach dobierałem sobie SP500, no i dzisiaj jestem zadowolony, no bo po prostu wypompowali to jeszcze wyżej. I takie korekty 20 czy tam nawet 30% mogą się pojawić. No i ja przynajmniej mam zamiar traktować to jako jakąś tam okazję, żeby dobrać sobie tego indeksa. No bo w długim czasie w czym chcesz oszczędzać pieniądze? Indeks SP500, czy tam jakieś indeksy na Japonię, na Niemcy i Europę, czy tam rynki wschodzące? Moim zdaniem jest to ciekawe rozwiązanie niż trzymanie po prostu pieniędzy w banku, gdzie zjada to inflacja i nic więcej się z tym nie dzieje. I tutaj można to robić od małych kwot i zobaczyć po prostu jak to działa, a na dipach dorzucać więcej i tak masz wtedy płynność jakąś większą, nie? No, nie trzeba inwestować od razu grubych pieniędzy, nie? Tak jak powiedziałem, Dokładnie. można sobie DCA miesięcznie tam po parę stówek wrzucać. To, co byście wydali, nie wiem, na fajki, alkohol, czy na jakieś inne pierdoły, no to można po prostu gdzieś to tam wrzucać w rynek i tak, jak najbardziej. Ten indeks, szczególnie dla tych osób, które no nie chcą jakoś głębiej siedzieć nad rynkiem, bo jak zagłębisz się, tam taka dygresja mała, jak zagłębisz sobie w S&P 500, to tam jest kilkanaście spółek, które ciągną cały indeks, nie? A wiele z tych spółek jest tak naprawdę po minus kilkadziesiąt procent. Więc faktycznie teraz takie lawirowanie, no ta spółka, która spadła teraz minus 40%, pewnie wcześniej zrobiła plus 400%, ale w którym momencie ty ją kupisz, no to już zależy od trochę łutu szczęścia, od tego, kiedy się tematem zainteresowałeś, więc dla szczególnie osób, które chcą mniej czasu poświęcać na rynek, no to lepiej sobie te indeksy kupić, mieć te
statystycznie kilkanaście procent w skali roku, bo tak to przeważnie w tej skali kilkudziesięciu ostatnich lat wyglądało. No i gdzieś tam bezpiecznie tą inflację sobie pokonywać. Tak jak mówisz, ten SP500 ciągną kilka spółek, głównie chyba technologicznych. No i teraz co jeśli przyjdą korekty na tych spółkach technologicznych, bo pęknie bańka na przykład AI. O tym też już się mówi, że jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego mówię, trzeba się po prostu przygotować na różne scenariusze. Ze złota, jak kupowałem ja przynajmniej złoto, to się ze mnie śmiali, że kupuję drogo. Wtedy było około $2000, później 2500. No a finalnie doszliśmy do $5600. No i wtedy dopiero ludzie w kolejkach ustawiali się do salonów ze złotem, do kupowania tego. I dokładnie ten sam scenariusz jak z kryptowalutami, czyli po prostu ludzie kupują na górce, gdy wszystko rośnie, zamiast wtedy, gdy jest cicho. Na Bitcoinie powoli taka cisza się zrobiła, bardziej w tym kontekście właśnie, że no powoli wychodzą sygnały, że Bitcoin umarł, więc zobaczymy po prostu, jak to będzie. A dla tych osób, które zarobiły duże pieniądze na kryptowalutach, mamy po prostu tutaj aplikację, którą Kamil stworzył ze swoją ekipą i która pomaga rozliczać kryptowaluty. I chcielibyśmy o tym też porozmawiać. Może na początku też wrzućmy temat dotyczący tych regulacji i zmian, które mają miejsce, bo z tego co wiemy, to prezydent faktycznie podpisał ostatnio jakąś ustawę, która forsuje giełdy kryptowalut, które są w Polsce, do raportowania transakcji i do tego, żeby po prostu zbierać te dane. Oczywiście to nie jest polski wymysł, jeżeli chodzi o to prawo, bo to przyszło z Unii Europejskiej i po prostu jak my jako Polska, członek Unii Europejskiej, musieliśmy to wdrożyć. Czy możesz coś więcej na temat tych regulacji powiedzieć, jak to będzie wyglądać i jaki to będzie miało wpływ na osoby inwestujące w kryptowaluty w 2026-2027 roku? No to jeżeli chodzi o tą dyrektywę DAC 8, no tak jak powiedziałeś, no to nie jest polski wymysł, tylko niestety przyszło do nas to z Unii Europejskiej i prezydent teraz podpisał ustawę wprowadzającą ten DAC 8 w życie w Polsce, także no to musiał po prostu podpisać. Musiał, nie musiał, no ktoś tam, wiesz, oczywiście były już głosy na Twitterze, czemu prezydent to zrobił. No trzeba było to wprowadzić, no ciężko by było z tym po prostu walczyć. I jeżeli chodzi o kwestię rozliczenia się, to może zbyt wiele to nie zmieni, nie wiem, nie zmieni to nam podatku, które płacimy w Polsce od kryptowalut, tych 19%, ale to wymusza na giełdach działających na terenie Unii Europejskiej, to jest ważne, na terenie Unii Europejskiej niekoniecznie muszą mieć MiCę, wystarczy, że działają na terenie Unii Europejskiej. Oni gromadzą od 2026 roku, od 1 stycznia transakcje i w 2027 roku będą te transakcje przesyłać do skarbówek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Więc najpierw sobie sprawdzą, gdzie ty masz rezydencję podatkową. Jeżeli ty masz rezydencję, nie wiem, w Grecji, na Cyprze, w Niemczech, Holandii, w Polsce, no to wtedy zbiorą te dane i wyślą do tego organu, w którym ty masz rezydencję podatkową. I te transakcje będą sobie kumulować, te skarbówki. I co z nimi będą robić? No to jest oczywiście pytanie na razie otwarte. Na razie, tak jak sobie rozmawiałem ostatnio z naszym prawnikiem Marcinem Michlem, no będą mieli pewnie takiego Excela, który pokaże, czy A, miałeś kryptowaluty, B, czy się z nich rozliczyłeś. Zrobią takie proste porównanie, takiego IFA, nie? Jeżeli tu jest 1, tu jest 0, no to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy miałeś krypto, nie rozliczyłeś się z jakiegoś powodu z nich. Potem pewnie sobie sprawdzą, na jaką to było kwotę, czy wiesz, czy to się powtarzało od lat, że się nie rozliczałeś, czy dopiero to był pierwszy taki twój wybryk. No tak, myślę, że do tego skarbówka gdzieś tam będzie podchodziła, natomiast w teorii mają dostać transakcje tylko od 1 stycznia tego roku. Czy w praktyce faktycznie będą miały dostęp te skarbówki do poprzednich lat? No nie powinny, tak? Według tej ustawy nie powinny. Natomiast jak to będzie wyglądało z czasem, to zobaczymy. Natomiast no na pewno jest to taki kolejny bat trochę na obywatelach i na posiadaczach kryptowalut do tego, żeby się z tych kryptowalut rozliczali, albo żeby w ogóle w deklarację PIT-38 wpisali, że te krypto posiadają. Bo to, że wy ich nie sprzedaliście, to nie zwalnia z was z obowiązku, żeby w ogóle poinformować
w swojej deklaracji podatkowej, że takie krypto macie, czyli wpisać same te koszty, tak, zakupu kryptowalut. Bo wtedy jak macie te koszty i kiedyś wyjdziecie z tych kryptowalut do fiatów, no to będziecie sobie mogli ten finalny podatek po prostu o te koszty gdzieś tam pomniejszyć. Bez wpisania tego, no będziecie musieli zapłacić podatek od tej całej finalnej kwoty. To tak No, słowem ale to z wstępu. tego, co właśnie gdzieś tam słyszałem, czytałem, rozmawiałem właśnie z różnymi prawnikami, no to niby jest obowiązek wpisywania kosztów, czyli jeżeli kupujesz kryptowaluty, to powinieneś po prostu wpisać to, że posiadasz. No, jeśli tego nie zrobisz, to w sumie nic takiego szczególnego się nie dzieje, bo nie generuje to jakichś większych problemów, tylko problem powstaje w momencie rozliczania, gdzie ty nie masz możliwości odliczenia sobie kosztów. Tak. A tutaj dodatkowo ułatwienie dla urzędów skarbowych i różnych tych instytucji pojawia się w momencie, gdy właśnie absorbować zaczną giełdy te wszystkie informacje, czyli ile kryptowalut na danych saldach posiadasz, ile transakcji ewentualnie robisz i jak to wyglądało u ciebie. Ja nie wiem, jak to działać będzie w praktyce, jeśli chodzi na przykład o wysyłanie kryptowalut na portfele prywatne. Pewnie takie coś też te giełdy będą zatrzymywać, no bo adres, na który wysyłasz, też zostaje. Czy przesyłasz między różnymi giełdami, to tak samo to tam będzie i wtedy po prostu ta instytucja może skierować pytanie do innej giełdy, jeśli faktycznie ona, tak jak mówisz, działa na terenie Unii Europejskiej i gdzieś tam podlega pod Mikę i będzie chciała takimi informacjami się dzielić. Ja sam jestem Wiesz, ciekawy, jak jak to, to będzie Marek, wyglądać. działa teraz, nie? Pewnie wysyłałeś Travel kryptowaluty rule z jest jakiejś coś giełdy, takiego. wyskakuje taki travel rule właśnie z informacją, czy to jest twój wallet, czy do kogo ty to wysyłasz, więc te informacje też będą wysyłane dalej. Czy Urząd Skarbowy będzie zaglądał głębiej w blockchain, że tak powiem? Nie wiem, nie sądzę, że mają z tego co wiem też do tego narzędzia, na razie przynajmniej, tak? Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, czy oni będą później szukali, wiesz, że ty wysłałeś z giełdy na adres X, a potem na inny adres, na inny i się okazuje, że dojdą do twoich walletów takich, wiesz, niepowiązanych wcześniej z ceksami. Nie sądzę, żeby to robili. Na razie przynajmniej ta wiedza o tym, czy w ogóle posiadałeś kryptowaluty i czy się z nich rozliczyłeś, będzie dla nich, myślę, że wystarczająca, nie? To taki straszak będzie. Mówiłem to ostatnio też na nagraniu z Michałem Lewiczem, ile osób w Polsce się rozlicza versus ile osób posiada te kryptowaluty. No to mówi się, że posiada około 3 milionów Polaków krypto, a rozliczyło się w ostatnim roku 50 chyba 4 tysiące osób. No Także niekoniecznie też te osoby uzyskały zysk, wiesz jak to jest, nie? Bo większość osób, czy ja tak, przynajmniej tak. znam nawet takie osoby, które gdzieś tam zakupiły kryptowaluty, kupują sobie co roku, czy co miesiąc na przykład robiąc DCA i one jeszcze nigdy nic nie sprzedały. Nie? 90% osób traci. No to 10% jest zysku. To 10% z 3 milionów to jest 300 tysięcy. To No znaczy, a że 250 tysięcy co najmniej będących w zysku się nie rozliczyło z krypto, nie? Tak to no można, tak. wiesz, kalkulować gdzieś tam. No. Jest to jakaś luka, którą chcą na pewno urzędy skarbowe no, załatać, nie? Ja też od dawna powtarzałem ludziom, żeby po prostu sobie systematycznie, jeśli kupują kryptowaluty na jakiejś platformie, to zbierali chociaż dokumenty, że to Tak. zakupiły takie kryptowaluty. No bo to w różnych krajach różnie jest. W Polsce teoretycznie możesz to zgłosić jako koszt, ale może nie musisz. Nie wiem jak to jest, nie chcę tutaj też mówić, a my, przynajmniej ja nie jestem doradcą podatkowym, żeby na Ja ten też nie, temat się żeby to było jasne, wypowiadać. tak? My tu Mamy od tylko... tego ludzi, że tak powiem, Tak, w aplikacji. luźno rozmawiamy na temat tego, jeżeli chodzi o rozliczanie, ale czym więcej papierków, moim zdaniem, tym lepiej. Oczywiście ktoś może tutaj podnieść głos i powiedzieć, no te kryptowaluty to miały być coś innego. Miały dać anonimowość, wolność i taką przejrzystość, zależy kto w jakim stopniu z tego korzysta i gdzie to używa, no ale poszło to w całkiem innym kierunku i od dawna już przynajmniej my powtarzamy, że nie jesteśmy tutaj dla technologii, tylko głównie dla pieniędzy. To, że ja tobie wyślę i się rozliczymy gdzieś tam za jakąś podróż, za żarcie, spoko. Ale jak przychodzi do zakupu samochodu albo domu, no to skarbówka się zapyta, skąd pan ma na to pieniądze. W picie wpisane, wiesz, za ostatnie 3 lata zarobki na poziomie, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, a nagle sobie tutaj willę kupujesz za bańkę półtorej czy dwie, nie? No i okaże się, że to z kryptowalut i to jest przeważnie ten case, nie? Bo to, że wy sobie tam lody kupicie w wakacje za krypto i tego nie rozliczycie, to nikt wam przecież głowy za to nie urwie. No ale jak chodzi właśnie o no gdzieś tam jakieś większe wydatki,
no to niestety tu się przeważnie mogą rozpocząć jakieś problemy. Jeżeli chodzi też o Polskę, to ten podatek wcale nie jest taki zły, bo mamy 19% z tego, co wiem, a jeżeli chodzi o inne kraje europejskie, no to na przykład Skandynawia, tam dochodzi do pewnego absurdu, bo tam podatki mogą dojść nawet do poziomu 55% od zysku. Ewentualnie jeszcze chcą gdzieś tam powprowadzać też w krajach Europy podatek od niezrealizowanych zysków. Mało tego, niektóre kraje w Europie po prostu stosują nawet taktykę, że krypto do krypto też podlega opodatkowaniu. A w Polsce póki co krypto do krypto i tych transakcji nie opodatkowujemy. Teoretycznie nawet nie trzeba ich po prostu wykazywać, tylko wykazujemy transakcje, które są krypto fiat. Oczywiście, przypomnę, warto pewne transakcje sobie zatrzymać, zachować, bo jeśli będą jakieś pytania ze strony urzędu, w jaki sposób coś zarobiłeś, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie danych kryptowalut, wtedy można po prostu wszystko czarno na białym pokazać, że o, tutaj kupiłem to, sprzedałem to, zarobiłem tyle, dlatego mam tyle i tyle. Więc tutaj warto jednak to zachowywać. To jak mogę dorzucić do tego tematu, to było pytanie też parę razy do nas, czemu my na przykład, kiedy generujesz u nas raport sobie podatkowy, bierzemy też do tego raportu transakcje właśnie tak jak powiedziałeś, wymiany kryptowalut, nie? Nie wiem, zamieniłeś bitcoina na ethera, na stable'a, na cokolwiek. Po co nam to jest, skoro rozliczamy się wychodząc z ofiatów? A no właśnie po to, co powiedziałeś, że jak skarbówka przyjdzie do ciebie koniec końców i zobaczy, że wpłaciłeś 100 tysięcy do krypto, a wypłaciłeś $500 000 i co, wykażesz jej dwie transakcje, że wiesz, kupiłeś bitcoina za 100 i sprzedałeś za 500 tysięcy, kiedy bitcoin na wykresie na przykład tyle nie urósł. No nie, no pewnie tradowałeś do jakichś altcoinów, do jakichś innych kryptowalut w międzyczasie, więc po to warto mieć ten wypis w tym raporcie tych transakcji, może nie wszystkich, tak, no bo jak robiłeś jakieś transakcje na DEX-ie, coś tam, no to w razie jakiejś dodatkowej kontroli będziesz te dane musiał zebrać, ale głównie chodzi o z tych ceksów, żeby te informacje gdzieś tam mieć pod ręką w jednym wpisie, żeby finalnie mieć jak to udowodnić właśnie. A teraz tych kontroli skarbowych było dosłownie tam w skali roku, wiesz, kilkanaście czy tam 20. To jest nic. To Jeśli jest ktoś jakby nic. podpadł akurat, nie? Tak, szansa, że na ciebie trafi to jest, wiesz, no nic praktycznie. Ale mówię, jak będą mieli te DAC 8 i te transakcje, no to tu jest problem, nie? Dobra, to może przejdźmy już teraz do konkretnych pytań, bo się tu już rozgadaliśmy. Jeżeli będą jakieś jeszcze pytania, to zachęcam do tego, aby po prostu pisać je w komentarzu. A tutaj mam kilka przykładowych pytań przygotowanych dla Kamila. I pierwszym z nich jest, jak rozliczyć kryptowaluty z kilku giełd jednocześnie? I tutaj może zachęcę do tego, abyś pokazał też na screenie, jak wygląda strona z waszą aplikacją i które giełdy tam po prostu można zintegrować. Także Jasne. pewnie to troszkę ułatwi. Wrzucę tutaj naszą aplikację. To jest jakieś konto, które sobie stworzyłem na bazie testów po prostu jakichś, więc jeżeli chodzi o integracje, które my posiadamy, to po założeniu konta sobie, które jest darmowe, to od razu chcę zaznaczyć, że jeżeli macie tylko jedną giełdę i dokonaliście w skali roku tam dosłownie do 20 transakcji, to możecie z tej aplikacji skorzystać za friko. Nie musicie tutaj żadnych opłat, że tak powiem, dokonywać. Więc giełdy, które obecnie mamy dostępne, no to są te wszystkie w sumie najpopularniejsze w Polsce. Ostatnio dostałem pytanie jeszcze o jakieś tam dwie inne giełdy, które dopiero wchodzą powiedzmy na ten rynek kryptowalutowy w Polsce, natomiast one tam nie mają fiatów, tak? Więc jeżeli pytacie się o giełdę, z której skorzystacie, że tak powiem, na co dzień, to najpierw pomyślcie, czy ona ma fiaty, tak? No bo jak nie ma fiatów, to trochę szkoda ją integrować, bo nie ma z czego się później rozliczać z tej giełdy. Kolejna sprawa, jeszcze dodam, nawet jeśli ta giełda ma fiaty, a ty nie wpłacałeś na tą giełdę fiatów, no to Tak. tutaj tak naprawdę wystarczy ci tylko pobranie pliku CSV, który wykazuje te transakcje krypto, w razie gdyby to było potrzebne, ale tak jak tutaj Kamil wspomniał, jeśli chodzi o integrację i szukanie tych transakcji, które powodują zdarzenie podatkowe, no to w Polsce do czasu, gdy te Podatkowe. transakcje nie są Zdarzeniem objęte, podatkowym, jak to się tak, ładnie mówi. zdarzeniem podatkowym, no to tutaj teoretycznie nie trzeba wcale się tym aż tak bardzo przejmować. Ja widzę, że tu mamy Kangę, BitGet, Revolut nawet, Nexo, Bybit, Kraken, Zonda, Bybit.com
jest też, bo to akurat tutaj została platforma zmigrowana. Tak. Jest Mexi, Coinbase, KuCoin, Binance i Crypto.com. Niektóre giełdy, jak widzicie, tutaj mają dopisek CSV, niektóre nie mają tego dopisku, więc jeżeli nie ma, nie ma dopisku, to jest integracja przez API. Wtedy po prostu według instrukcji generujecie sobie klucz publiczny i prywatny, oczywiście z opcją tylko do odczytu, żeby nie było, że my możemy coś tam wam namieszać na waszej platformie i te transakcje są importowane. Jak jest dopisek CSV, no to trzeba przejść instrukcję, powtórzyć, że tak powiem, te kroki, które są tutaj rozpisane i ten plik z giełdy sobie pobrać i go nam tutaj wrzucić. Dlaczego nie mamy jednej i drugiej opcji? Bo po pierwsze, niektóre giełdy tego nie udostępniają, po drugie, w niektórych przypadkach integracja z daną giełdą jest bardzo ciężka albo ograniczona i wtedy nie moglibyśmy pobrać wszystkich waszych transakcji, więc stąd decyzja, że jedna giełda po prostu jest rozliczana, znaczy importowane są pliki w ten sposób, a z innej platformy w inny sposób. A jeżeli nie mamy danej giełdy, a chcecie, tak jak Marek tutaj powiedział przed chwilą, jakieś transakcje i tak sobie wrzucić, to mamy taką integrację, ona się nazywa własny plik. Pobieracie sobie nasz taki wzór CSV i tam przeklejacie transakcje według tego wzoru, który opisaliśmy tutaj i te transakcje też można do nas spokojnie zaimportować sobie. No i teraz pytanie, jak rozliczyć, czy jak zebrać te wszystkie transakcje z różnych giełd? Jeżeli ja dodam na przykład tutaj, o tak jak masz, BitGet, Zonda i Kanga, to jak to wygląda w tym całym pliku? To przechodzimy do zakładki raporty. Wybieracie po pierwsze, za jaki rok podatkowy chcecie się rozliczyć. Rozliczamy się, można się rozliczyć za 5 lat wstecz, te 5 lat podatkowych, że tak powiem, wstecz, więc sumarycznie wychodzi 6 lat. Klikamy sobie, jeżeli to jest na przykład rok 2024, chcecie się wstecz rozliczyć i złożyć czynny żal, macie jakieś na przykład koszty zakupu kryptowalut z poprzednich lat, to te informacje możecie tutaj dodać, że na przykład mieliście 100 000 gdzieś tam złotych z poprzedniego roku. Jeżeli rozliczaliście się z nami w poprzednich latach, to możecie te dane po prostu sobie pobrać z aplikacji. No i po wyborze tego roku klikacie przycisk wygeneruj raport i w tym raporcie będą wszystkie te giełdy naraz. Tutaj mam jakiś przykładowy raport taki. No i tutaj mamy napisane, że to jest transakcja z giełdy Zonda. Tutaj jeszcze transakcję, którą ręcznie sobie dodałem, to zaraz też mogę powiedzieć, o co tutaj chodzi. I te transakcje, które są zaznaczone takim kolorem fioletowym, to są transakcje fiatowskie. Czyli one generują przychód i koszt. No i finalnie z tych wszystkich transakcji ze wszystkich giełd na dole macie takie podsumowanie, czyli jaki mieliście przychód ze sprzedaży kryptowalut, jakie koszty wpisaliście sobie w tej deklaracji, czy wyszły wam po prostu z tego raportu i jaki podatek za rok musicie zapłacić. W tym wypadku akurat po prostu jest zero, no bo więcej miałem kosztów niż przychodów, więc żadnego podatku nie muszę zapłacić, natomiast gdybym tu miał oczywiście więcej przychodów niż kosztów, no to tej nadwyżki płacimy 19% i ten podatek wtedy jest tutaj widoczny do zapłaty. Także tak jak mam te 3 giełdy, akurat no to nie był plik z tego, ale możemy sobie go wygenerować i gdzieś tam pokażę zaraz prawdziwą wartość po prostu z tych 3 giełd. Tylko trzeba poczekać dosłownie tam może 30 sekund, może minutę, to wszystko zależy od ilości transakcji na wygenerowanie się tego raportu. I zaraz na przykładzie tych 3 giełd wam to po prostu pokażę. Także nie wiem, to może dosłownie poczekać. O, widzisz już. Już jest, Poczekaj, bo skoczyło, tutaj... także całkiem sprawnie. Tak. Także tutaj mamy tak. Zonda, Kanga, co by tu jeszcze mamy? Ten BitGet. No i tam widać było, że większość po prostu to są transakcje testowe na jakieś małe kwoty, więc mamy ten przychód, mamy koszty i akurat tutaj finalnie też wyszedł podatek po prostu zero, tak? Bo te koszty były większe od przychodu. Natomiast wszystkie dane z tych wszystkich giełd, które miałem zaimportowane w tej zakładce z integracjami są wzięte pod uwagę w tym jednym raporcie, więc nie trzeba tego rozbijać, że osobno generujecie raport za BitGet, za Kangę, za Zonda, a później to sobie sumujecie jeszcze. Pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli tutaj zintegrować więcej giełd, no i macie więcej tych transakcji, no to tutaj opcja właśnie jest płatna, ale sami dla siebie możecie po prostu sobie założyć konto, zobaczyć jak to wygląda i na kilku transakcjach spróbować po prostu wygenerować sobie taki przykładowy raport. Nawet możecie dodać te transakcje, że tak powiem, ręcznie. Pamiętajcie też, że z kodem Hajsoholicy macie po prostu zniżkę tutaj na zakup tej aplikacji. Tak. I powiedziałem jeszcze, że tam była taka transakcja o nazwie Manual,
tutaj jest, to dotyczy się transakcji, które możemy tutaj dodać ręcznie, dosłownie. Jeżeli kupowaliście, nie wiem, w kantorze kryptowalut na przykład kryptowaluty albo sprzedawaliście i chcecie to też uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej, no to możecie taką transakcję tutaj dodać ręcznie. Jeżeli wymieniliście kryptowaluty na jedną na drugą, też możecie tutaj to dodać. I jeżeli na przykład, nie wiem, sprzedaliście samochód za kryptowaluty i przyszedł wam, znaczy dostaliście jakiś przychód z tego powodu, no to też wpisujecie, że sprzedaliście go za 100, sprzedaż samochodu, dodajecie taką transakcję, ona wam wskoczy oczywiście do waszej historii transakcji i jakbym teraz ponownie wygenerował raport, no to po prostu taką informację będziecie w tym raporcie posiadali też. Że ten raport, który sobie wygenerowaliście, on jest tutaj, tak jak jest napisane, przez 48 godzin żywy, że tak powiem, tak? Wtedy po 48 godzinach on sobie tam umiera z przyczyn RODO i tak dalej, że tak powiem, więc wtedy musicie wygenerować sobie nowy raport już. Bardzo fajne rozwiązanie, bo tak jak powiedziałeś, ktoś mógł samochód sprzedać na przykład za kryptowaluty i możesz sobie coś takiego dodać i zrobić swoją, że tak powiem, teczkę z tymi raportami. Finalnie wniosek mamy taki, że te raporty trzeba pobrać sobie na komputer, bo tutaj po prostu te raporty nie są przetrzymywane, bo to tak jak już Kamil wspomniał, jakieś tam zasady. Względy prawne, tak. Tak jak mówię, no te pakiety u nas nie zmieniły się, jeżeli chodzi o ceny od zeszłego roku. Wygląda to tak samo, plus jeszcze tak jak powiedziałeś, dorzucisz zniżkę hajsoholicy, no to macie 10% taniej. No i jeżeli ktoś chce tylko przetestować sobie, no to ma możliwość za darmo to zrobić. Jak ktoś zdecyduje, że jednak ma to jakąś wartość i ułatwi im to po prostu rozliczenie, no to może kupić sobie jakiś tutaj ten większy pakiet. Zdanie tylko, bo usłyszałem ostatnio takie słowo komentarza od życzliwej osoby. A po co takie narzędzie, skoro tam ja sobie mogę to w Excelu rozliczyć? Spoko, jak masz faktycznie, nie wiem, 20 transakcji, 50, jak najbardziej rób to ręcznie, nie ma z tym problemu. Ale ostatnio mieliśmy klienta, który do nas napisał, czy damy mu radę obliczyć raport podatkowy, bo on na Bybicie chyba, czy na Binance miał 120 000 transakcji O kurde. za 2,25. No, botem po prostu sobie działał, tak? Na jakiejś giełdzie miał kilkadziesiąt tysięcy transakcji i na kolejnej giełdzie miał znowu ponad 100 000 transakcji, więc łącznie sumarycznie miał około 300 000 transakcji. No i powiedzieliśmy, no, że tak, jak najbardziej, nie? Niech importuje te transakcje. Aplikacja jest przygotowana na to, żeby taką dużą ilość transakcji obrobić, bo już mieliśmy w zeszłym roku takich klientów, więc działa to na takiej bazie również, nie? A pomylić się przy 300 000 transakcji jest naprawdę bardzo łatwo, nie? No oczopląsu można dostać. Ludzie popełniają błędy przy 20, 50, 100 transakcjach. No nawet jeśli chcesz to robić w Excelu, masz tych transakcji mało, to możesz sobie po prostu, tak jak już tu wspomnieliśmy, zobaczyć jak działa ta aplikacja, a nuż się tobie spodoba i przekona się do tego, żeby tutaj skorzystać z opcji, gdzie to się dzieje tak jakby półautomatycznie. Półautomatycznie dlatego, no, że część tych danych tutaj trzeba po prostu zaimportować za pomocą pliku CSV. No plus masz bardzo fajnie wszystko podane, a tak w Excelu po prostu można popełnić jakiś błąd, coś może nie wyjść. Tak. Oczywiście są osoby, które uwielbiają Excela. Ja nie lubię Excela, ale są osoby, które uwielbiają i na pewno sobie z tym poradzą. No tutaj jest po prostu takie narzędzie, ułatwienie. Jest to bardzo fajnie graficznie i wizualnie pokazane. Więc tak naprawdę dla mnie wszystko na plus. Dodamy jeszcze, że nad tym pracują odpowiedzialne osoby i to nie jest aplikacja napisana na kolanie, tylko faktycznie ona ma pomagać w rozliczaniu. Tak, no ja tego nie napisałem, ja tego nie stworzyłem, nie jestem doradcą podatkowym. Mamy od tego, tak jak powiedziałem, osobnych ludzi. Marcina Michnę możecie gdzieś znać z naszych filmów, Angelikę również. To jest księgowa, która w dużych giełdach kryptowalutowych chociażby działała, teraz trochę zmieniła branżę, natomiast dalej w okolicach krypto powiedzmy sobie działa. No i jeżeli chodzi o zespół programistyczny, to naprawdę no dobrą robotę wykonali. Muszę przyznać, że dobrą robotę wykonali, bo wydaje się z założenia aplikacja dość prosta, natomiast chociażby jakieś pobieranie kursu walut z MBP na dany dzień, wyliczanie tego, co giełda traktuje za sprzedaż, za wymianę, za kupno. No powiem wam, że szczególnie te chińskie giełdy, tak to nazwijmy, to tak jak się śmiejemy z jakichś chińskich krzaczków, to rozszyfrować czasem te informacje od nich, to jest chińszczyzna, nie? W ogóle jak gdzieś słuchałem ostatnio, że jeżeli chodzi o różne giełdy, to one też
są w różnych strefach czasowych i tutaj Tak. właśnie trzeba pobrać dane na temat kursu danej waluty, jeżeli chodzi o wymianę. Tutaj wszystko mamy, jak widać, w złotówkach. Pokazuję Wam finalną kwotę w złotówkach, ile macie do zapłacenia, ale to, co mówił Kamil, no to ta aplikacja robi to właśnie tutaj za Was, czyli oblicza ten kurs kryptowalut, kurs wymiany. Już mamy tą aplikację włączoną. Co jeśli nie mam pełnej historii transakcji? No to tutaj już Kamil wytłumaczył, że możecie dodać pewne transakcje manualnie. Możecie dodać nawet takie transakcje jak zakup czy sprzedaż samochodu za kryptowaluty. To jakby nie mam więcej do dodania. Czy wymiana krypto na krypto musi być uwzględniona w raporcie? Po części już odpowiedziałeś, jeszcze może powiedz, żeby to wybrzmiało. No można powiedzieć, że nie musi być, tak? Ze względów jakby podatkowych w teorii nie musi być. To jest tylko kwestia, tak jak powiedziałem, gdzieś wytłumaczenia tego, czy przedstawienia tych transakcji lepiej w razie odpukać tej kontroli podatkowej. To jest wtedy dobrze, żeby tak jak w raporcie mamy te informacje, że wychodziłem tutaj z USDC na USDT zamieniałem, to może słaby przypadek, ale gdzieś tam na przykład wymiana jakiegoś Ethera na OPLN, czy Bitcoina na stablecoina, tak fajnie, żeby tą historię transakcji mieć, jak doszliście do tej finalnej kwoty, którą musicie zapłacić. No tutaj już pokazaliśmy, jest zero akurat, ale gdyby ten zysk był, no to fajnie mieć po prostu tą historię transakcji gdzieś tam pod ręką. Teraz kolejna sprawa. Czy da się rozliczyć staking lub airdropy za pomocą Twojej aplikacji? I ewentualnie w jaki sposób to zrobić? Od razu odpowiem, że nie da się tego zrobić. Mamy 2 artykuły przygotowane w tym temacie: opodatkowanie stakingu i chyba gdzieś jeszcze było opodatkowanie airdropów. Z racji tego, że stanowisko naszej skarbówki i sądów w Polsce, to też jest najlepsze, nie jest jednoznaczne. To znaczy, jedne sądy administracyjne mówią, że jak na przykład dostałeś dzisiaj, nie wiem, 1 kwietnia airdrop i on był warty dzisiaj na koniec dnia 100 tysięcy złotych, to ty od tych 100 tysięcy złotych powinieneś od razu zapłacić podatek. Inne mówią, że kwota z dzisiaj się nie liczy i dopiero kiedy ty faktycznie sprzedasz ten airdrop, który wiemy doskonale, że może być warty za miesiąc 1000 złotych z tych 100 tysięcy, to dopiero od tego 1000 płacisz. Więc nie mamy takiej opcji tutaj dopisanej, bo to wszystko zależy od decyzji sądu, na którą się gdzieś tam powołacie. To już po waszej stronie jest, w jaki sposób wy to sobie zinterpretujecie i zrobicie. Macie możliwość wprowadzenia tutaj manualnej transakcji od Tak. sprzedaży tej kryptowaluty, czyli zamiany na fiat na przykład, wprowadzacie sobie i wtedy ona nie jest na giełdzie, czy nawet nie jest tutaj zaimportowana, po prostu wpisujecie manualnie, bo zazwyczaj te airdropy to dostajemy na portfele zdecentralizowane, nie? Dokładnie. Więc tutaj mamy wytłumaczone. Jeżeli chodzi o staking, tutaj też to jest różnie interpretowane przez różne sądy, jak i urzędy podatkowe, ale z tego, co na przykład ostatnio słyszałem, no to staking też rozliczamy dopiero w momencie, gdy zamieniamy daną kryptowalutę na fiat, a nie w momencie, gdy my otrzymujemy nagrodę. Ale tak jak tutaj mówię, ja nie jestem doradcą podatkowym, Tak. więc musicie to sprawdzić, musicie się najlepiej zapytać swojego doradcy podatkowego, w jaki sposób to zinterpretować i rozliczyć. Tutaj akurat tak samo w tej aplikacji tych rzeczy nie ma, ale jeśli się już dowiecie, jak to rozliczać i na przykład uzyskaliście przychód w wysokości 1000 zł z takich airdropów czy ze stakingu, no to wtedy manualnie też taką transakcję możecie sobie tutaj dodać i mieć wszystko w jednym raporcie. Kolejne pytanie. Jak wygląda eksport raportu do PIT-38? No, przede wszystkim podatek za ten rok podatkowy. Trzeba też tam wpisać przychody i koszty, ale przede wszystkim podatek, który oczywiście trzeba zapłacić. Natomiast ja może nie chciałbym teraz tego jakoś szczegółowo opisywać, bo dosłownie w ciągu 1-2 dni powinniśmy na naszym blogu, który przed chwilą pokazałem, mieć artykuł ze screenami, ze zdjęciami, z dokładnymi opisami, co gdzie powinniście wpisać. Super. Więc może gdzieś tam udostępnisz po prostu link do tego bloga, czy do tego artykułu pod filmem, jak już go publikujesz, a my powinniśmy w ciągu dosłownie 1-2 dni mieć taki wpis tutaj na blogu, więc tam dokładnie wszystko będziecie mieli opisane.
Super, fajnie też macie tutaj właśnie taki blog i artykuły. Ja też ostatnio poczyniłem artykuły u mnie na blogu, gdzie właśnie dowiecie się o zmianach, które zostały wprowadzone po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Postarałem się zebrać te wszystkie informacje, które są w internecie dostępne i opisać to na blogu. Tam też znajdziecie trochę instrukcje, jeżeli chodzi o aplikację PainCoin Tax. No i też taki wpis mam na blogu, jak rozliczyć podatki w Polsce od krypto krok po kroku. I tutaj myślę, że to, co mówi Kamil, jeżeli oni taki wpis zrobią, to pewnie ja po prostu coś uzupełnię u siebie, a wszystko podlinkuję Wam tutaj w opisie tego filmu, bo wiele osób może to po prostu zainteresować. I teraz tak, pytanie było, czy PainCoin Tax obsługuje CSV i API? Tutaj na samym początku już Kamil odpowiedział, że jedne giełdy mają API i po prostu podajecie API tylko jako odczyt transakcji, a niektóre giełdy dla ułatwienia mają tutaj możliwość zaciągnięcia pliku CSV. I tutaj kolejne pytanie. Jakie błędy inwestorzy najczęściej popełniają przy rozliczeniu? Czy spotkałeś się z takimi błędami, które mógłbyś tutaj omówić? Ciężko też wiedzieć, co nasi użytkownicy robią z tą aplikacją, tak? No bo jakby nie mamy wglądu to, czy ktoś wpisze sobie koszt zamiast przychodu, na przykład dodając tą transakcję ręcznie, tak? Czy ktoś się tam pomyli, czy ktoś wpisze za duży koszt, a miał mniejszy na przykład przy zakupie kryptowalut, więc ciężko stwierdzić o takich konkretach, które tutaj są wykorzystywane. Natomiast no wiele osób na przykład nie rozlicza się z transakcji płatniczej kartą krypto, tak? My dopiero to Nexo dodaliśmy, badamy też Twój przypadek, bo tam jedna rzecz jeszcze wyszła i zaraz to powinno być wdrożone, natomiast właśnie te zakupy, sprzedaż przy pomocy karty krypto, no jest to coś, czego mało kto się do tej pory rozliczał na przykład, bo stwierdził, a jak tam kupuję kolę w Żabce za 10 zł, to nikt się nie przyczepi. To ja No. dodam. Ja akurat często z różnych kart korzystam. Pewnie widzicie też u mnie na socialach, że pokazuję tego typu opcje. Jeżeli chodzi o Nexo, no to dla mnie jest to mega wygodne, bo ja tam trzymam sobie jakieś kryptowaluty, płacę kartą pod te kryptowaluty, które tam trzymam. Czy to jest Bitcoin, czy Pax Gold, czy Stable. Jest mi zaciągana pożyczka w wysokości, nawet tam mogę zaciągnąć pożyczkę do 70 czy nawet 80% wartości trzymanych kryptowalut. I później to, co ja robię, no to zazwyczaj wygląda to tak, że ja po prostu pieniądze fiat przesyłam sobie na Nexo i tymi fiatami spłacam tą pożyczkę. Wtedy nie ma zdarzenia podatkowego, tak to ja po prostu traktuję, no bo przecież ja nie wymieniam jednej kryptowaluty, nie wymieniam zarobionych kryptowalut na fiaty, czy nie spłacam tej pożyczki po prostu tymi kryptowalutami. Więc dlatego tutaj wystąpił jakiś problem, żeby to rozliczyć, bo sam tutaj chcę skorzystać z aplikacji PainCoin Tax z ciekawości, żeby po prostu sobie to podliczyć, bo jestem ciekawy, ile wydałem pieniędzy w ten sposób w ostatnim roku, a tych transakcji tam mam sporo, bo ja takimi kartami kupuję dużo rzeczy. Czy mamy jakieś promocje na giełdach cashbackowe, czy mamy jakieś opcje, no to ostatnio mieliśmy tam gdzieś 15%, czy ileś. Dla mnie jest to super, bo ja ostatnio na przykład zapłaciłem sobie hotele przy 15% cashbacku, no to płacąc ileś tam hajsu za hotele, dostałem ponad 100 euro zwrotu. To jest turbo fajny pieniądz. 100 euro dla niektórych Dzień dużo, żarcia dla w Wietnamie. niektórych mało, ale dla mnie jest to elegancka kwota, bo 100 euro w Azji, to wiecie ile to jest hajsu? Dość sporo. Dlatego ja takie rzeczy robię. No i tutaj chciałbym to poprawnie też rozliczyć, jeżeli chodzi o to. I teraz też jeszcze kolejne pytanie mi się nasunęło, czy tego typu cashbacki też muszą zostać opodatkowane, czy jest to traktowane jako darowizna, nagroda w różny sposób, bo też gdzieś słyszałem takie opinie, że airdropy, cashbacki i różne rzeczy do jakiejś tam kwoty, one teoretycznie mogłyby być zwolnione z podatku, ale to też tutaj trzeba sprawdzić. No tak naprawdę czym dalej idziemy w ten rynek kryptowalut, z kolejnymi latami pojawiają się coraz to różne rozwiązania,
No i tutaj zarówno Kamil z aplikacją, zarówno prawnicy, doradcy muszą za tym wszystkim nadążyć. Jest kilku prawników w Polsce, którzy bardzo mocno śledzą ten temat i po prostu to aktualizują, więc warto po prostu do nich słać pytania, ale zazwyczaj oni też udostępniają tego typu informacje później publicznie, więc sami możecie jakoś to ogarnąć. 100 euro po 7 zł licząc zupę fo, to masz 60 zup fo. To masz 2 miesiące żarcia zupy fo. No i to codziennie. I to codziennie. Więc tak jak wam mówię, jest to fajna opcja. Ja Kamilowi podesłałem ten problem związany z tą kartą Nexo. No i spróbujemy to rozwiązać, bo to jest fajne. Plus na przykład też może być tak, że akurat macie jakieś stablecoiny, zapłaciliście już od nich podatek i na przykład tymi stablecoinami spłacacie sobie kartę. To teoretycznie nie powinno być zdarzenia podatkowego, ale tak jak mówię, to wszystko trzeba ten chaos ogarnąć, wiedzieć co, skąd i dlaczego. Dlatego część tych transakcji warto dokumentować i warto sobie porozpisywać w ten sposób, że ty wiesz skąd to pochodzi. Są pożyczki, bo na przykład jeżeli chodzi o Crypto.com, to tutaj jest prosta sprawa. Ja sam korzystam z karty Crypto.com, bo tam mam tą kartę zieloną jeszcze z lat poprzednich i tam też mam chyba do 3% cashbacku. No to tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Tam chyba nigdy nie sprzedawałem żadnych kryptowalut. Po prostu doładowuję sobie giełdę za pomocą fiata. To nie powoduje żadnego zdarzenia podatkowego, bo tutaj jeżeli wysyłacie fiaty na giełdę, to jest traktowany podobnie jak wasz rachunek bankowy. To nie powoduje zdarzenia podatkowego. Tak samo jeśli byście natychmiast z powrotem wypłacili te środki na konto bankowe, to tutaj też nie ma zdarzenia podatkowe, bo też wiele osób zadaje takie pytania, co wtedy? Tutaj to jest neutralne. I ja po prostu działam na tych kartach kryptowalutowych, ale doładowuję je fiatem. Tak jak tutaj mówię, Crypto.com, można wrzucić sobie fiat na tą kartę i po prostu nią operować, więc w ten sposób to działało. Są też karty, które dają możliwość płacenia kryptowalutami, stablecoinami, ale to tak jak mówię, na bieżąco gdzieś się to pojawia po prostu u mnie na blogu, czy gdzieś tam w materiałach, które publikuję. Są też karty prepaidowe, przedpłacone, są jakieś vouchery, no ale to tak jak mówię, jeśli ktoś jest zainteresowany, ma jakieś pytania, to może też do mnie napisać, to wam podeślę materiały w tym temacie. Co tutaj jeszcze mamy? Revolut. A Revolut to co? To tam tylko transakcje krypto fiat praktycznie ściągacie. Pobieramy wszystkie transakcje, natomiast oczywiście jakby no, podatek płaci się od wyjścia do fiat. Ja nie rekomenduję kupowania kryptowalut na Revolucie, bo jest to droższe, ale też ostatnio widziałem, że te fisy trochę chyba spadły. Jak ktoś kupuje cyklicznie, no to jest tańsze. Plus akurat już od bardzo dawna można te kryptowaluty z takiego Revoluta wysłać sobie na swój portfel, więc to jest bardzo ważne. Także taka opinia, że tam się nie kupuje kryptowalut, bo one nie są twoje, nie do końca jest zgodna z tym, co było kiedyś, bo kiedyś faktycznie nie można było tych kryptowalut wypłacić. Dzisiaj większość tych kryptowalut najbardziej popularnych z Revoluta możecie sobie wypłacić do swojego portfela sprzętowego na przykład. Revolut jeszcze gdzie chyba tam chcecie. wprowadził tą swoją giełdę, Revolut X to chyba się nazywa, tak? Jakoś to tak się z tego co pamiętam Tak, tu nazywało. jeszcze dodam, że tak jak już mówisz, oni rozwijają się w kierunku rynku kryptowalut i można to już nazwać takimi neobankami, tak? Czyli faktycznie idziemy w tym kierunku, że tego typu aplikacje poprzednio fintechowe, teraz bankowe, no bo tam Revolut ma licencję bankową, będą miały możliwość przechowywania, jak i możliwość sprzedaży wam kryptowalut, co tutaj już Revolut robi. No i tak zmierzamy w tą stronę świata, że po prostu wszystko będzie jednak pod tymi instytucjami finansowymi i będą trzymali na tym łapę. Jedni to zaakceptują, jedni dopiero tak naprawdę wejdą w tą rzeczywistość rynku kryptowalut, gdzie już tak jest. My pamiętamy bardzo dobrze jeszcze czasy z Kamilem, jak bardzo ciężko było kupić bitcoina gdzieś tam na giełdzie, a później było bardzo ciężko go wysłać na swój portfel w kontekście tego, że kiedyś te portfele kryptowalut były bardzo toporne. Teraz
posiadając jakiś portfel sprzętowy z aplikacją na telefonie, działa to w bardzo prosty sposób, jest przyjemne i coraz mniej błędów użytkownicy popełniają, bo kiedyś właśnie były częste błędy, że ktoś gdzieś coś źle wysłał. Jedna rzecz tylko dołożę się nie zmieniła. Banki nadal banują transakcje krypto bardzo często. I to Dosłownie trochę dziwne, sytuacja nie? sprzed tygodnia. Znajomy wysłał sobie na swoje konto bankowe z giełdy hajs i bank mu zablokował konto od razu i powiedział i kazał zadzwonić, a czemu pan w ogóle ma kryptowaluty, a czy pan wie, że pan jest, wiesz, przestępcą prawie, że ma te kryptowaluty i tak dalej. To się od 10 lat prawie nie zmieniło niestety. Czyli zobacz, w dużym świecie banki wchodzą w rynek kryptowalut, ale póki co w Polsce dalej gdzieś to jest tępione. Przez to nie Tak. potrafią tego zaakceptować. Z tego co wiem, Revolut nie robi za bardzo żadnych problemów, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jeżeli chodzi jeszcze o taką aplikację z naszego polskiego podwórka, no to mamy też Zen. On bardzo dobrze działa po prostu w kryptowalutach. Możecie zarówno wpłacać, wypłacać środki na giełdy i działa to praktycznie natychmiastowo. I też po tym, co Kamil powiedział, to chyba dobrym sposobem jest to, żeby mieć pomiędzy swoim docelowym bankiem taką aplikację, czy Zena, czy Revoluta, że po prostu najpierw wypłacacie sobie z giełdy na tego typu aplikację bankową, czy aplikację związaną z finansami, która nie jest antykrypto i dopiero potem z takiej aplikacji przesyłacie środki na swoje konto bankowe. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie zaświecicie się tam na czerwono i nie będziecie traktowani jako ktoś zły, że po prostu dotykacie tych kryptowalut. Więc tu też taki tip od nas, jeżeli chodzi o to. A kolejna sprawa, dużo łatwiej jest też po prostu później zapanować nad tymi transakcjami. No bo wtedy wiecie, że tyle i tyle wpłaciliście sobie na takiego Zena, tyle i tyle wysłaliście na daną giełdę i po prostu wiecie, gdzie śledzić te transakcje. A jeżeli macie, nie wiem, 2-3 rachunki bankowe, z każdego wpłacacie kartą, to to wszystko wam się pomiesza. A tutaj warto też nad tym zapanować i po prostu mieć to w jednym miejscu. Dokładnie tak. W sumie chyba wszystko. Nie mam żadnych pytań. Na koniec jeszcze raz przypomnę, że z kodem Hajsoholicy macie 10% zniżki tutaj na możliwość używania tej aplikacji. Także możecie też traktować ten materiał jako sponsorowany. Tutaj jest reflink. Czy każdy może sobie tutaj odpalić ten program partnerski wasz? Jak to wygląda? Dorzucę tylko, że jeżeli podasz link i wejdziecie z tego linku, to oczywiście ten kod samemu wam się wpisze do aplikacji, natomiast jeżeli przepiszecie ręcznie, chcecie przepisać ręcznie sobie ten kod, to jego wpisujecie tutaj w momencie zakupu. Tutaj sobie go wpisujecie, klikacie zastosuj, to kod się jak najbardziej tutaj widzicie naliczył. A czy każdy z osób, które by chciało na przykład polecać waszą aplikację, może tutaj dołączyć do programu afiliacyjnego? Każdy, kto ma kupiony chociażby ten pakiet hobby, czyli ten za 199 zł, ten najtańszy, może wtedy uczestniczyć w tym programie afiliacyjnym. Jeżeli nie macie kupionego żadnego pakietu, czyli jesteście na tym darmowym, to nie możecie. Więc jakby tutaj aplikacja weryfikuje, czy macie pakiet po prostu na swoim koncie, że faktycznie kupiliście, przetestowaliście tą aplikację, jesteście pewni, że ona działa, to wtedy ją jakby możecie polecać. Taka tutaj jest blokada zrobiona. To też fajne. Także jeżeli ktoś chce dodatkowo polecić jakiemuś znajomemu taką aplikację, to może to zrobić już z własnego kodu, który można Dokładnie. tutaj wygenerować. Także dzięki Kamil, że dzisiaj mogliśmy trochę porozmawiać o podatkach. Tyle od nas. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.